IV wiek naszej ery. Ze wschodu na tereny podzielonego Imperium Rzymskiego wkraczają Hunowie. Z rejonów Azji z nad rzeki Wołgi podążają na wschód. Pokonują i podporządkowują sobie plemiona Alanów, Ostrogotów, wyparli Wizygotów, którzy naciskani wkraczają na tereny Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Cesarstwo było już państwem fasadowym, podzielone na wschód i na zachód. Ulegało plemionom barbarzyńców, którzy wkraczają na jego tereny. Wódz Wizygotów Alaryk zdobywa Rzym w 410 roku. Plemię po splądrowaniu Italii przenosi się na tereny obecnej Hiszpanii. Cesarstwo Zachodniorzymskie w 425 roku wynosi na tron małoletniego Walentyniana III. Faktycznie władzę sprawuje jego matka Galla Placidia, a później wódz Aencjusz Flaviusz. Aencjusz w młodości przebywał jako zakładnik wśród Hunów, co sprawiło, że doskonale znał ich zwyczaje i taktykę walki. 19 lat wcześniej w krainie Hunów na świat przychodzi Attyla, syn Mundżuka. Razem ze swoim starszym bratem Bledą odziedziczył tron po stryju Rausie. W 445 roku w trakcie polowania Attyla zabija swojego brata Bledę, z którym dotychczas dzielił przywództwo nad Hunami. W 447 roku najechał Cesarstwo Wschodniorzymskie. Zmusił cesarza Teodozjusza II do jednorazowego trybutu w wysokości 6000 funtów złota. Pod jego wodzą Hunowie zaczynają opanowywać tereny Tracji i Panonii. Stanowią zagrożenie dla Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Tymczasem w Cesarstwie Zachodniorzymskim siostra cesarza Walentyniana, Honoria, wraz z zarządcą jej dóbr, Eugeniuszem, szykują spisek przeciwko bratu. Zdrada zostaje wykryta. Eugeniusz zostaje stracony, a Honoria odesłana do Konstantynopola pod opiekę cesarza wschodniorzymskiego Teodozjusza. Honoria, by wyrwać się z Konstantynopola, wpada na szaleńczy pomysł. Chce poślubić wodza Hunów Attylę. To doskonały pretekst dla wodza Hunów, który oczywiście zgadza się na ślub. Wysyła posłów po posag. Cesarz Walentynian wpada w szał. Nie wyraża zgody na ślub siostry z barbarzyńcą. Wybucha wojna. Hunowie ze sprzymierzonymi Ostrogotami i Alanami przekraczają Ren. Aecjusz namawia Teodoryka, władcę Wizygotów, do stworzenia koalicji. Wraz z nim do walki staje Sangiban, wódz Alanów. Hunowie rozpoczynają grabieżczy marsz przez państwo Franków. Zdobywają Metz, Remi. Dochodzą do Orleanu. Rozpoczyna się oblężenie miasta. Aecjusz Flaviusz idzie miastu z odsieczą.
Rzymski dowódca i polityk stanowił w praktyce rzymską zasadę dziel i rządź, divide et impera. Przede wszystkim zdołał zjednoczyć w sobie Wizygotów nienawidzących Ostrogotów, Franków salickich niechętnych innym Frankom, Burgundów, którzy chcieli zemsty za splądrowanie ich ziem, Alanów Sangibana, który jeszcze pod Orleanem był po stronie Hunów. Pod Orleanem dochodzi do pierwszego starcia. Attyla wycofuje się i zasięga porady wróżbity, który twierdzi, że w czasie bitwy zginie jego wróg. O zmierzchu Hunowie rozpoczynają batalię. Bitwa trwa wiele godzin. W jej wyniku Attyla zostaje zmuszony do wycofania się i schronienia się w warownym obozie. W czasie walki ginie wódz Alanów, Sangiban oraz wódz Wizygotów Teodoryk. A Ecjusz pozwala wycofać się Hunom, by ci w przyszłości mogli stanowić zagrożenie dla Wizygotów, którzy po śmierci swojego wodza Teodoryka stracili polityczną przewagę. Aecjusz zapobiega drugiemu najazdowi Hunów w 452 roku, tym razem na Italię. W 453 roku Attila zmarł z powodu krwotoku z nosa, kiedy był kompletnie bezwładny z powodu pijaństwa. Zabawa Hunów odbyła się z okazji zawarcia małżeństwa Attyli z Idiko, jego ostatnią żoną. Synowie Attili podzielili państwo między siebie, co doprowadziło do jego degeneracji i rozpadu. W 454 roku Aecjusz Flaviusz zostaje zamordowany przez Walentyniana III. W odwecie żołnierze Aecjusza zamordowali cesarza w marcu 455 roku podczas przeglądu wojsk. W następnych latach bezbronna Galia nie zdołała obronić się przed najazdami kolejnych barbarzyńców. Wizygoci i Frankowie odzyskali potęgę i założyli nowe państwa. A cesarstwo rzymskie w 25 lat po zwycięskiej bitwie na polach kantalunijskich znika z kart historii.